Witam Państwa serdecznie. Chcę podsumować krótko rok 2019. Choć jest on tylko tłem do tego, z czym teraz musimy się zmierzyć w obliczu światowej pandemii. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników rocznych. Wykonaliśmy wszystkie założenia planu restrukturyzacyjnego. Doprowadziliśmy do końca negocjacje z wierzycielami, a z początkiem roku 2020 zakończyło się pozytywnie głosowanie nad układem. Wierzyciele są za. To cieszy nas najbardziej, że nasi partnerzy widzą w nas potencjał do rozwoju i wierzą, że odbudujemy ten biznes, który wszystkim dawał profity. I co dla nas jeszcze bardzo ważne, szczególnie w obecnej sytuacji, utrzymamy miejsca pracy. Jesteśmy przygotowani na spłatę układu. W trybie ciągłym analizujemy bieżącą sytuację, a także przyszłe możliwości w oparciu o modele wypracowane wspólnie z KPMG i EY. Jesteśmy w przededniu formalnego zamknięcia procesu sanacji. Niestety, w związku z pandemią rozprawy sądowe zostały zawieszone, w tym i nasza, dotycząca finalnego zatwierdzenia układu. Musimy więc trochę jeszcze poczekać. Niemniej myślę, że wszyscy mamy teraz inne zmartwienia i wyzwania. My przez te już prawie 4 lata sanacji do wyzwań jesteśmy przyzwyczajeni. Przetrenowaliśmy na wiele sposobów zarządzanie w kryzysie. Dlatego w tej krytycznej sytuacji teraz, związanej z pandemią, bardzo szybko podjęliśmy działania zabezpieczające pracowników i firmę. Zaczynając od działań profilaktycznych według zaleceń WHO, a kończąc na stres testach, jakie zmiany rynkowe firma jest w stanie wytrzymać, aby po zakończeniu stanu epidemii rozwijać się dalej i co najważniejsze spłacić wierzycieli według założeń układu. Na chwilę obecną największe ryzyka, jakie widzimy na rynku, to utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw oraz zatory płatnicze spowodowane zamknięciem dużej części gospodarki. Co do łańcucha dostaw, to przede wszystkim mamy bardzo dobrze zabezpieczony magazyn. Mamy wdrożone procedury sanitarne na najwyższym poziomie. Cieszy nas to, że firmy spedycyjne, z którymi pracujemy, także takie procedury wdrożyły. Wdrożyły, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i zapewnić ciągłość pracy. Do tego pozytywnym jest fakt, że zamykające się państwa Unii Europejskiej nie zamknęły granic dla przepływu towarowego. To pozwala mimo wszystko z optymizmem patrzeć w przyszłość. Natomiast w temacie ryzyk związanych z zatorami płatniczymi, to najważniejszy dla nas jest fakt, że mamy bardzo mocno zdywersyfikowaną sprzedaż. W procesie restrukturyzacji odeszliśmy od handlu z dużymi sieciami handlowymi czy telekomami. Teraz, gdy obostrzenia rządowe dotknęły bardzo mocno wiele z tych sieci, to nie dość, że nie mamy tam należności, to jeszcze zrobiło się miejsce na rynku dla naszych resellerów, dla naszych najważniejszych partnerów. W Action baza współpracujących resellerów zawsze była największa i nie zmniejszyła się przez czas restrukturyzacji. To dowód ogromnego zaufania do nas. Resellerzy teraz bardzo mocno wykorzystują szansę, jaka się pojawiła, gdy sieci zawiesiły w dużej części swoją działalność i zrobiły dla nich miejsce na rynku. Pozytywnym efektem naszej strategii restrukturyzacyjnej, który teraz szczególnie jest zauważalny, było postawienie na współpracę z e-commerce'ami w całej Europie. Mamy ogromną bazę sklepów internetowych z całej Europy, podpiętych do nas na różne sposoby i od długiego czasu budujemy ten mocny filar naszej strategii. Szczególnie teraz, gdzie e-commerce w całej Europie jest głównym kanałem dostarczenia towaru dla ludzi w kwarantannie. Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim naszym pracownikom za ogromny wkład pracy, jaki włożyli w czasie sanacji i jeszcze większy, jaki wkładają teraz podczas stanu epidemii. Wszystkim naszym partnerom handlowym za zaufanie, jakim nas obdarzyli i obdarzają co dnia. To dla nas najważniejsza rzecz. Na koniec pamiętajmy, zostań w domu. Zadbajmy o siebie, swoją rodzinę i przyszłość.